10. Stadion Maracanã w Brazylii. Usytuowany w Rio de Janeiro, niegdyś największy stadion piłkarski na świecie. Został wybudowany w 1949 roku, a oddany do użytku w 1951 roku, lecz dopiero w 1965 roku stadion został ostatecznie ukończony zgodnie z projektem, co czyni jego 17-letnią budowę jedną z najdłuższych wśród aren sportowych. Przed modernizacją stadion mieścił około 200 000 widzów, a rekordowa ilość zajętych miejsc wyniosła 199 854 i było to 16 lipca 1950 roku podczas meczu pomiędzy Brazylią a Urugwajem. Obecnie jego pojemność wynosi niecałe 80 000 miejsc. W Brazylii stadion Maracanã uważany jest za największy cud architektury sportowej. Na tym stadionie został także rozegrany finałowy mecz o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej podczas mundialu w 2014 roku. 9. Signal Iduna Park. Oficjalnie nazywany Westfalen Stadion. Został wybudowany w 1965 roku, kiedy to po raz pierwszy zaplanowano budowę nowego stadionu dla Borussii. Obiekt stworzony na potrzeby Mistrzostw Świata w 1974 roku stał się jednym z najsłynniejszych stadionów świata. Stadion na dzień dzisiejszy jest w stanie pomieścić 81 365 widzów. Signal Iduna Park był przebudowywany kilkukrotnie, a ostatnia modernizacja miała miejsce w 2006 roku na potrzeby Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W 2001 roku odbył się finał Ligi Europy, zaś po dziś dzień odbywają się tam różnego rodzaju imprezy sportowe, koncerty czy też wydarzenia o charakterze kulturalnym. 8. Estadio Santiago Bernabéu. Stadion usytuowany w stolicy Hiszpanii w Madrycie. Został wybudowany w 1944 roku, a ukończony zaledwie 3 lata później i mieścił około 75 000 widzów. Lecz to nie było widocznie zbyt wystarczające i powiększono stadion do 125 000 miejsc. Pierwsza poważna modernizacja miała miejsce dopiero w latach 80., zaś przed mundialem w 1982 roku pojemność zmniejszono do nieco ponad 90 000 miejsc. Część trybun otrzymała zadaszenie, zmieniły się fasady, a cała infrastruktura została poprawiona. Większość wydatków sfinansowały władze Madrytu. Latem 2019 roku rozpoczęły się prace związane z przebudową stadionu. Wartość przebudowy to 525 milionów euro, które dzielą się na następujące inwestycje: 300 milionów euro na prace budowlane, 100 milionów euro na wyposażenie technologiczne obiektu i 125 milionów euro na poprawienie infrastruktury. Nowy obiekt ma mieć dobudowane 3000 miejsc, ale jego pojemność pozostanie taka sama. Oficjalnie 81 000 widzów. Według pierwotnego planu w sierpniu 2022 roku oddany do użytku ma być stadion, a jesienią tego roku mają zostać ukończone prace nad przestrzenią wokół niego. Nowy stadion Realu Madryt będzie kolejnym milowym krokiem w kierunku rozwoju jednego z największych klubów piłkarskich świata. Nie tak wielkim jak planowano, zrezygnowano bowiem ostatecznie ze zwiększenia pojemności do 93,5 tysiąca widzów, hotelu, centrum handlowego czy parkingów wielopoziomowych. Zapewniono więcej miejsc premium, nową elewację, zadaszenie z rozsuwaną częścią nad boiskiem, powiększone muzeum, nowe sklepy i restauracje, dodatkową przestrzeń dla e-sportu czy panoramiczny telebim. 7. ANZ Stadium Australia. Wybudowany w latach 96-99 Stadion Olimpijski w Sydney, który obecnie nosi nazwę ANZ Stadium, może pomieścić 83,5 tysiąca widzów. Pierwotnie było to 110 000 miejsc. Pojemność tą zmniejszono po igrzyskach w Sydney, a przed Pucharem Świata w rugby w 2003 roku. Na stadionie ANZ Stadium odbywają się różnego rodzaju wydarzenia sportowe, m.in. mecze rugby, futbolu australijskiego, krykieta czy sportów motorowych. W 2002 roku odbyła się ostatnia runda żużlowego Grand Prix. 6. Estadio Azteca Meksyk. Kiedyś ten stadion był jedną z największych piłkarskich aren z zadaszeniem. W 1966 roku zasiadało na nim ponad 107 000 osób. Azteca na zawsze zapisała się w historii mundialów. To na niej o Mistrzostwo Świata rozgrywali Pelé z Brazylią czy Diego Maradona z Argentyną.
Teraz pojemność meksykańskiej Dumy jest mniejsza, bo na tę chwilę posiada 87,5 tysiąca miejsc siedzących, ale nadal jest to bardzo dużo. 5. Stadion Wembley w Wielkiej Brytanii. Znajdujący się w Londynie stadion jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu na świecie oraz drugim co do wielkości stadionem w Europie. Poza spotkaniami sportowymi na murawie Wembley gościły takie sławy jak Michael Jackson, George Michael, Take That, U2 czy Madonna. Stadion Wembley może pomieścić 90 tysięcy widzów, a rekordowa frekwencja wynosiła 89 826 widzów podczas meczu w 2007 roku pomiędzy Chelsea a Manchesterem United. 4. First National Bank Stadium w RPA, zwany też FNB Stadium lub Soccer City. Położony w Johannesburgu, swoją formą przypomina opalany ogniem gliniany garnek i bezpośrednio nawiązuje do afrykańskiej tradycji ludowej. Na terenie obiektu może się pomieścić 94 tysiące widzów. Rekordowa frekwencja wynosiła 94 713 widzów i było to 21 sierpnia 2010 roku podczas meczu pomiędzy RPA i Nową Zelandią. W 2010 roku rozegrano na nim ćwierćfinał i finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. 3. Camp Nou Barcelona. Największy stadion piłkarski w Europie, potrafiący pomieścić na trybunach aż 99 tysięcy widzów. Został wybudowany w 1954 roku, a ukończony w 1957. W meczu inauguracyjnym zmierzyły się tam drużyny FC Barcelona i Legia Warszawa. Co ciekawe, na tym stadionie mszę dla 120 tysięcy osób odprawił papież Jan Paweł II. 2. Melbourne Cricket Ground. Olimpijski stadion w Yarra Park w Melbourne. Wybudowany w 1853 roku, a został wybudowany w zaledwie rok czasu, stadion jest w stanie pomieścić 100 tysięcy widzów. A historia Melbourne Cricket Ground, jak można sądzić po największym na świecie stadionie do krykieta, zaczęła się właśnie od tej dyscypliny sportu. Stadion ten był główną areną wydarzeń letnich Igrzysk Olimpijskich w 1956 roku oraz Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej w 2006 roku. Odbył się tam również finałowy mecz Międzynarodowego Pucharu Mistrzów w 2015 roku między Realem Madryt a Manchesterem City, który przyciągnął rekordową publiczność na tym stadionie w piłce nożnej wynoszącą 99 382 widzów. 1. Rungrado Mai Dai Stadion, zwany po polsku Stadionem 1 Maja. Stadion Narodowy Korei Północnej powstał jako odpowiedź na Stadion Olimpijski w Seulu, stając się częścią rywalizacji na wielkie inwestycje z Koreą Południową. Budowa rozpoczęła się w 1986 roku i trwała niecałe 3 lata, co przy ogromnych rozmiarach obiektu może budzić uznanie. W chwili otwarcia dysponował on największą na świecie widownią dla 150 tysięcy widzów. Otwarto go w maju 1989 roku z myślą o 13. Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów. Z uwagi na swą skalę, stadion był miejscem wielkich imprez, ustanawiając m.in. rekord frekwencji dla zawodów zapaśniczych w 1995 roku wynoszącym 190 tysięcy widzów. Odbywają się na nim również wielkie gry masowe, nazywane też festiwalem Arirang, parady oraz inne wydarzenia polityczne, choć przez większość czasu jest on zarezerwowany dla przygotowujących się artystów. Mimo iż dziś może pomieścić 114 tysięcy widzów, nadal jest to imponująca liczba i pozostaje globalnym numerem 1 pod tym względem. To wszystko w dzisiejszym filmie. Jeśli podobał Ci się mój materiał, byłoby mi bardzo miło, gdybyś zostawił łapkę w górę, zasubskrybował mój kanał oraz udostępnił dalej. Do następnego odcinka, pozdrawiam, cześć.